No u nas jest 35 stopni właśnie, tak, wszyscy się grzeją, bardzo jest ciepło, słuchaj. O, jak fajnie, szkoda, że cię nie... Dobra, ja to ściągam, zresztą za 1,5 tygodnia mam urodziny, to będę dmuchał świeczki, tak czy owak. No popatrz, niektórzy uważają, że maseczki blokują dostęp tlenu i jednocześnie twierdząc, że te przepuszczają znacznie większego niż gazy koronawirusa. To prawda. Koronawirus jest około 30 do 50 razy większy niż cząsteczki tlenu, więc i jedne i drugie bez problemu przejdą przez te pory w maseczce. Tylko zauważ, że tak naprawdę koronawirus nie wydostaje się z naszego ciała sam, tylko z takimi kropelkami oddechowymi, które już są zatrzymywane przez maseczkę. Czyli warto nosić maseczkę, bo faktycznie zmniejszamy prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania tych kropelek i tym samym infekcji wirusowej. O tym i o innych sposobach dystansowania społecznego i o tym, co możemy zrobić, żeby przed wirusem się bronić, porozmawiamy z naszym pierwszym ekspertem, epidemiologiem, doktorem Rafałem Mostowym. Ciekawe, czy dalej współpracuje z naukowcami z Wielkiej Brytanii. A jeszcze jedna ważna informacja, oglądajcie film do końca, bo tam jest coś bardzo istotnego. Dr Rafał Mostowy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, biolog chorób zakaźnych, biolog genetyk, kierownik grupy badawczej. Doświadczenie naukowe zdobył m.in. na Imperial College London oraz Uniwersytecie Oksfordzkim, a umiejętności przystępnego tłumaczenia informacji szkolił w trakcie konkursu dla popularyzatorów nauki FameLab i jako członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Jest autorem jednego z pierwszych modeli epidemiologicznych dla Polski z kwietnia 2020 roku, który był później materiałem referencyjnym dla wielu podmiotów. Rafale, w jaki sposób nabyłeś doświadczenia z ewolucją chorób zakaźnych? No bo przecież jesteś fizykiem, który swoją karierę naukową połączył z biologią ewolucyjną. Moje doświadczenie z chorobami zakaźnymi, z ewolucją chorób zakaźnych było nabyte podczas pracy podoktorskiej w Londynie przez 7 lat. I ta wiedza pozwoliła mi trochę inaczej spojrzeć na to, co się dzieje teraz. Biologia ewolucyjna jest tą dziedziną biologii, która stara się patrzeć na bioróżnorodność w kontekście procesu, który tę bioróżnorodność generuje. Także jeżeli mówimy o wirusach i bakteriach. W związku z tym to, co dzieje się teraz, jest zdecydowanie poddane temu procesowi i żeby dobrze zrozumieć to, co się dzieje i będzie się działo, trzeba rzeczywiście umieć myśleć ewolucyjnie. A powiedz nam, jak te wcześniejsze doświadczenia naukowe zainspirowały Cię do działań w roku 2020? Ja spędziłem 7 lat badając genetykę chorób zakaźnych, pracując na Wydziale Chorób Zakaźnych na Imperial College, gdzie tak naprawdę przesiąkłem myśleniem epidemiologicznym. I wydaje mi się, że epidemiologia jest, zwłaszcza wychodząc z fizyki, jest tą dziedziną, która może wydawać się prosta, bo używa się przecież prostych równań i nie ma tam nic matematycznie skomplikowanego, ale epidemiologii jest mnóstwo bardzo trudnych wyzwań, myślenia, do którego się trzeba przyzwyczaić. I to bardzo tak jasno się okazało w momencie, w którym wybuchła pandemia, że nie wszystko jest oczywiste, nie wszystko da się przewidzieć, natomiast warto też wykorzystać tę wiedzę do wytłumaczenia pewnych złożoności procesów, które widzieliśmy i które widzimy cały czas. Rafał, rozumiem, że ten proces wglądu takiego modelowego w pandemię jest procesem bardzo skomplikowanym. A czy możesz w prosty sposób powiedzieć nam, jak Ty widzisz przyszłość pandemii? Ja widzę stosunkowo optymistycznie, ale bardzo istotne, żeby zrozumieć, że mamy do czynienia z ogromną bioróżnorodnością wirusa, którą trzeba będzie powoli eliminować za pomocą szczepień. Także czeka nas powolne wychodzenie z pandemii, ale wydaje mi się, że najgorszą część pandemii w tym roku będziemy mieć za sobą. Natomiast jest wiele zagrożeń, z którymi będziemy się mierzyć, dlatego te podstawowe, najważniejsze ośrodki ochrony przed SARS-CoV-2, jak częste mycie rąk, jak noszenie maseczek, dystansowanie społeczne, to nam jeszcze będzie towarzyszyć w nadchodzącej przyszłości. Rafale, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i serdecznie pozdrawiamy Kraków z Częstochowy. Dziękuję bardzo. To, co mówił Rafał na temat zatrzymywania wirusów na maseczkach, możemy Ci pokazać na prostym eksperymencie. Gdyby wirusy rozprzestrzeniały się bez towarzystwa wydzielin ciała, wtedy faktycznie mogłyby przejść przez o wiele większe pory maseczki. Zobaczmy to na przykładzie talku i dwuwarstwowej gazy.
Rozpylony talk bez problemu przechodzi przez warstwy materiału. Jednak gdy talk rozproszymy w wodzie, którą rozpylimy przy pomocy nawet mocnego zraszacza, wtedy powstałe kropelki, podobnie jak kropelki oddechowe, zatrzymane zostaną na materiale. Prawidłowe noszenie maseczek to jedno, ale nie zapominajmy także o innych zasadach walki z pandemią, takie jak unikanie dużych zbiorowisk, częste mycie rąk czy trzymanie dystansu. To jednak tymczasowe rozwiązanie, bo nawet najbardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad nie zastąpi nam szczepień. Dokładnie, masz absolutną rację. I my też posiadamy już kilka takich preparatów, szczepionek, które zrobione zostały na podstawie tego, że znamy dobrze materiał genetyczny z samego wirusa. Ale żeby go poznać, musimy go najpierw sekwencjonować. W uproszczeniu, RNA wirusa zostaje przepisany na cząsteczkę komplementarnego DNA, czyli taką, która idealnie do niej pasuje. Dzieje się to dzięki pracy odwrotnej transkryptazy. Następnie w reakcji multiplex PCR uzyskuje się dużą liczbę fragmentów DNA, które sumarycznie pokrywają sekwencję badanej cząsteczki. W kolejnym kroku otrzymane fragmenty modyfikuje się, dołączając do nich dodatkowe elementy, a całość analizuje się pod kątem ich sekwencji. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu informacje składa się, poznając całość tej układanki, czyli materiału genetycznego wirusa przepisanego na cDNA. W ten sposób sekwencję z izolatu pobranego od polskiego pacjenta jako pierwszy określił Dr Łukasz Rąbalski, adiunkt w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To on uzyskał pełną sekwencję genetyczną wirusa SARS-CoV-2 pozyskanego od polskiego pacjenta i opublikował ją w globalnej bazie danych GSAID. Wchodzi w skład konsorcjum monitorowania zmienności genetycznej SARS-CoV-2 w Polsce. Łukaszu, powiedz nam, czy od tego momentu, kiedy oznaczyłeś sekwencję materiału genetycznego pobranego od polskiego pacjenta, czy ten wirus jakoś zmienił się, zmutował w Polsce, na świecie? Tak, rzeczywiście zmienił się. Jest to naturalne dla wirusów, że się zmieniają, a zwłaszcza dla wirusów RNA, takich jak i koronawirusy, czy dla wirusa grypy. Zmiany są takie, jakie zostały tak na początku przewidziane przez naukowców, tak? Czyli tempo tych zmian nie jest szybsze niż to, co było przewidywane. To znaczy jest wolniejsze niż na przykład dla wirusa grypy, tak? Tylko trzeba to tutaj zauważyć, że koronawirus, dokładnie ten wirus SARS-CoV-2, rozprzestrzenił się na cały glob, tak? Więc jest wszędzie, dzięki czemu ilość osób, których ten wirus może się zmieniać, jest znacznie większa niż dla wirusa grypy. Tak? Dlatego też na to trzeba spojrzeć. Zmiany są zauważalne, co zresztą słyszymy również w mediach, tak. A powiedz mi, Łukaszu, czy te zmiany, te mutacje przeszkodzą jakoś tym szczepionkom, które są opracowywane? Czy tutaj jesteś pozytywnie nastawiony, czy negatywnie do tej całej pracy, którą naukowcy teraz wkładają w opracowywanie nowych szczepionek i tych szczepionek, które już mamy? Nie, jestem pozytywnej myśli, tak? Oczywiście te zmiany są i mogą mieć jakiś wpływ, jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że odpowiedź organizmu przeciwkowirusowej, czy też zaszczepienie osoby powoduje powstawanie całej gamy przeciwciał i całej bardzo szerokiego wachlarza sposobów, jak organizm walczy z patogenem, tak? I teraz te zmiany, z którymi mamy do czynienia, są na tyle małe, że każda ze szczepionek będzie miała jakiś wpływ tak pozytywny na walkę z wirusem. Patrząc chociaż na wirusa grypy, tak, tam gdzie te szczepionki są aktualizowane co rok, WHO wystosowało taki specjalny system, dzięki któremu dużo szybciej można nowe szczepionki wprowadzać właśnie na grypę. I ten sam system ma być wdrożony również dla wirusa SARS-CoV-2, więc jestem tu raczej dobrej nadziei. Tak, jeżeli zbudujemy już cały przemysł, który będzie w stanie wyprodukować szczepionki i nawet jeżeli pojawi się nowa mutacja koronawirusa, ona nie będzie jakoś drastycznie inna. To będą bardzo małe zmiany, tak, które mogą mieć wpływ na skuteczność szczepionki, to będziemy w stanie w bardzo szybkim tempie wyprodukować szczepionkę dokładnie celującą w ten patogen, tak? Czyli w ten dokładny wariant genetyczny. Tak? Więc ja jestem dobrej myśli, myślę, że już jesteśmy po drugiej stronie, systemy są już opracowane, szczepionki są i są skuteczne, więc wydaje mi się, że z tym wirusem wcześniej czy później wygramy. Zostało stworzone konsorcjum, które ma badać zmienność koronawirusa w Polsce. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym? Jasne, więc
takim wzorem, gdzie takie konsorcjum powstało jako jedne z pierwszych i na którym możemy bazować, jest konsorcjum, które powstało w Wielkiej Brytanii, skupiające uniwersytety, gdzie, jak wiemy, najwięcej sekwencjonuje się izolatów SARS-CoV-2 od pacjentów. Ta liczba dochodzi nawet do 20%. WHO twierdzi, że 5% to jest takie minimum, do którego powinniśmy dążyć. Polska troszkę, że tak powiem, w tej materii mieliśmy dużo niższe statystyki. Raczej to było na zasadzie regionów, tak? Uniwersytet Gdański, w którym pracuję, jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych informacji na temat SARS-CoV-2 w Polsce. Dołączyły do tego również inne instytucje i tak na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała taka inicjatywa, żeby połączyć te nasze starania regionalne, zacieśnić się i powstaje takie konsorcjum łączący m.in. właśnie nas, Uniwersytet Gdański, ale też i Gdański Uniwersytet Medyczny i inne jednostki, również jednostki prywatne. Wzorujemy się na tym, co zostało opracowane już w Wielkiej Brytanii, a co więcej, metody, którą ja osobiście stosuję, opiera się na protokole tzw. ARTIC. Jest to zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, które opracowały, jak należy sekwencjonować genom SARS-CoV-2, żeby to było powtarzalne i wykonane w profesjonalny sposób. I właśnie taki protokół my wdrożyliśmy u siebie, więc czerpiemy od tych dobrych przykładów pełnymi garściami. Bardzo Ci, Łukaszu, dziękujemy za rozmowę i Częstochowa pozdrawia Gdańsk. Dziękuję, też pozdrawiamy Was serdecznie. No popatrz, wyizolowałem DNA z banana. Tę cząsteczkę też można byłoby poddać sekwencjonowaniu. Procedura jest tak prosta, że możecie ją bez problemu zrobić sami w domu. Protokół tego eksperymentu macie w linku w opisie. Protokół to znaczy przepis. To taki żargon naukowy. Ja jeszcze dodam, że cząsteczka DNA jest łatwiejsza w manipulacji niż RNA, bo RNA jest bardzo, bardzo wrażliwa. Poza tym jeszcze jak pracujecie z bananem, to ten Was nie zaatakuje, a wirus tak. A jak jesteście głodni, możecie go po prostu zjeść. Siebie. Ciekawe, ile osób będzie miało szczęście i nie zarazi się SARS-CoV-2. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest kwestia szczęścia. Może prawdopodobieństwa, jak podczas rzutu kostką. A mi się wydaje, że tu chodzi o coś jeszcze innego, dlatego mam eksperta, z którym teraz porozmawiamy, doktora Pawła Zawadzkiego. Dr Paweł Zawadzki po obronie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej w Katedrze Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza pracował w Oxford University w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą naprawy DNA, organizacji chromosomu, topologii, czyli kształtu DNA. Jest członkiem konsorcjum The COVID Human Genetic Effort, poświęconego sekwencjonowaniu genomu ludzkiego pod kątem pandemii. Pawle, Twoje badania dotyczą tego, w jaki sposób uwarunkowania genetyczne wpływają na przebieg choroby COVID-19. Możesz powiedzieć, dlaczego u niektórych ta choroba przechodzi bezobjawowo, a u niektórych kończy się zgonem? Tak, to jest dokładnie problem, który staramy się zaadresować przy wykorzystaniu genetyki. No bo to jest tak, że jeżeli popatrzymy na populację, która jest najbardziej dotknięta COVID-em, no to od razu wiemy, że to są osoby w podeszłym wieku. Wiemy również, że obecność chorób towarzyszących znacznie zwiększa prawdopodobieństwo bardzo ciężkiego przebiegu choroby COVID. Niemniej wszyscy słyszeliśmy historię o 30-kilkulatkach, osobach biegających maratony, które bardzo ciężko przechodzą COVID, ale często nawet umierają na COVID. No i pytanie, które pojawiło się w świecie naukowym, w naszych głowach, również było takie, czy jest szansa, że to jest czynnik genetyczny, który może predysponować nawet młode osoby do ciężkiego przebiegu choroby COVID. I to, co udało nam się znaleźć do tej pory, to jest odpowiedź twierdząca na to pytanie. Tak, istnieje czynnik genetyczny. My już wiemy, że posiadanie zaburzeń w genach związanych z interferonem znacznie podnosi prawdopodobieństwo bardzo ciężkiego przebiegu choroby COVID. Interferon to jest taki system obrony naszego organizmu przed wirusami. No i to łatwo jest zrozumieć, że jeżeli ten system nie działa dobrze, to wtedy nawet młoda osoba, która ma sprawny układ immunologiczny, może nie odpowiadać odpowiednio dobrze na SARS-CoV-2 i ciężko przechodzić COVID-19. Tak więc to zostało potwierdzone. Na chwilę obecną prowadzone są badania kliniczne, które mają sprawdzić, czy te osoby, które mają właśnie te defekty genetyczne, one będą bardzo podatne na leczenie interferonem podawanym zewnętrznie.
A powiedz, ile procent populacji ma ten gen neandertalczyka, który ponoć chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19? I czy można jakoś rozpoznać, czy dana osoba ten gen ma, czy nie, na przykład patrząc na nią? Generalnie jest tak, że nie da się tego rozpoznać, bo to jest tak, że każdy z nas posiada kilka kawałków. Mówi się, że to jest między 1 a 5% naszego DNA. To jest DNA, które pochodzi od neandertalczyków. I teraz jest kilka doniesień w literaturze odnośnie tego genu neandertalczyka. Jeden był związany z faktem, że osoby z grupą krwi 0 są niejako chronione przed ciężką formą COVID-a. No i tam pojawiła się hipoteza, że to jest rejon naszego genomu, który odziedziczyliśmy po neandertalczykach. Okazało się niemniej, że kiedy się sprawdzi na dziesiątce tysięcy osób, to tego fenomenu już nie widać. To jest element, który wiemy, że odziedziczyliśmy po neandertalczykach, ale on tak de facto aż tak mocno nie chroni. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że od neandertalczyka odziedziczyliśmy specjalny gen, który nazywa się DPP4. No i to jest gen, który podejrzewano od jakiegoś czasu, że to jest drugie wejście dla wirusa SARS-CoV-2 do naszych komórek. Co oznaczałoby, że jeżeli ktoś ma ten gen bardzo aktywny, to będzie bardziej podatny na ciężkie przejście COVID-a. Jeżeli ktoś będzie miał ten wariant neandertalczyka, tego białka będzie mniej, więc będzie mniejsza szansa na ciężki przebieg. I teraz jeżeli chodzi dokładnie o ten DPP4, to jest gen, który znajduje się w około 1% populacji europejskiej. Myśmy sprawdzili to w naszej bazie danych i właściwie to jest tak, że 1,5% Polaków, których myśmy przetestowali, posiada ten wariant. Niemniej okazało się, że połowa osób, które ten wariant posiadają, miała relatywnie ciężki przebieg, a druga połowa miała bardzo, bardzo łagodny przebieg. Tak więc to jest tak, że z odkryciami naukowymi, tymi takimi pierwszymi, i to są najczęściej te, które znajdują się na pierwszych stronach gazet, później, kiedy sprawdza się je na setkach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy osób, okazuje się, że ten efekt jest albo minimalny, albo w ogóle go nie ma. Tak więc w przypadku DPP4 wiemy, że w naszej populacji nie ma żadnego efektu, który by chronił przed ciężkim przebiegiem COVID-u. To ja mam grupę 0 krwi, ale to nie znaczy, że nie będę używać wszelkich środków. Teraz po rozmowie z Tobą cały czas będę mocno uważać. Powiedz mi proszę jeszcze, Pawle, czy tak na koniec, czy ta wymiana doświadczeń i te wszystkie doświadczenia, które nabyłeś w Oxford University, czy jakoś Cię zainspirowały w Twojej dzisiejszej pracy? Czy jakoś korzystasz cały czas z tego wszystkiego, co nam się nauczyłaś? O, zdecydowanie. To jest tak, ja spędziłem 7 lat w Oksfordzie. Miałem przyjemność pracować z ludźmi, którzy wiemy, że mój długoletni szef był rozpatrywany jako kandydat do Nagrody Nobla. No i to powoduje, że jeżeli obcuje się z ludźmi, którzy są na takim topowym szczycie możliwości intelektualnych i widzi się organizacje, czy to uniwersytetu, czy grup badawczych, które działa jak dobrze naoliwiona maszyna, to człowiek z takiego systemu wychodzi i nie da się inaczej funkcjonować, jak tylko kopiować te rozwiązania, które już się sprawdziły. Bo to jest taka trochę ewolucja kulturowa, gdzie pojedzie się, zobaczy się, jak coś gdzieś działa. Jeżeli działa dobrze, no to wraca się do swojego domu i dokładnie te same mechanizmy się stosuje. Tak więc ja stosuję bardzo dużo mechanizmów, których nauczyłem się w Oksfordzie i śmiem twierdzić, że nie byłbym w stanie robić nauki na tak wysokim poziomie, gdyby nie doświadczenie, które tam zebrałem. A może Ty sprzedałeś im jakieś triki? To jest właściwie bardzo niesamowita rzecz, ponieważ wymiana kultur najczęściej prowadzi do tego, że ten know-how płynie i w jedną, i w drugą stronę. Tak więc ja właściwie byłem sławny na Wydziale Biochemii w Oksfordzie z tego, że ja potrafiłem rozwiązywać problemy bardzo szybko. Bo kiedy pojawiał się problem, nawet naukowy problem, jakikolwiek problem, zwykle taki Brytyjczyk, on podchodził bardzo szablonowo. Dobra, my robimy tak, to jest przetestowane, to jest sposób, który będziemy stosować. A ja przychodziłem i mówię, a co jakby taką trochę prowizorkę zrobić, spróbować to, jak zadziała, to wtedy przetestować taki model, którego byśmy nigdy nie wzięli pod uwagę. No i moje działania, które były partyzanckie bardzo często, było dużo tam improwizacji, okazało się, że w 30, może 40, może nawet w 50% one bardzo szybko prowadzą do bardzo dobrych rozwiązań. Tak więc okazało się, że po pewnym czasie nasz cały zespół, składający się tam prawie z 20 osób, nagle zaczął improwizować, nagle zaczął
robić rzeczy takie, gdzie sprawdzano, czy dany model, dany pomysł działa, mimo że to były pomysły totalnie z innych dziedzin, w ogóle nigdy nie przetestowane i starzy Brytyjczycy patrzyli, nie, tak się nie robi, to jest nasz styl, no ale okazywało się, że ten styl improwizacyjny działa bardzo, bardzo szybko, tak więc myślę, że miałem dość duży wpływ na funkcjonowanie całej grupy. Bardzo się cieszę za tą rozmowę, bardzo Ci dziękuję za te wnikliwe anegdoty, z którymi się z nami podzieliłeś. No i cóż mogę powiedzieć, że Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie pozdrawia Poznań. Dziękuję bardzo. Cześć. Od początku pandemii naukowcy starają się zrozumieć wirusa oraz odpowiedź ludzkiego organizmu na zakażenie. Tak jak wirus infekuje nie znając granic, tak i naukowcy z Polski i Wielkiej Brytanii łączą się w grupy badawcze, żeby szybciej poradzić sobie z zagrożeniem. Przecież już wcześniej tyle ich łączyło. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy wspólnotą i od każdego z nas zależy zdrowie innych. Dlatego noście maseczki, no chyba że w tym momencie musicie zjeść banana. No tak, musiałem zdjąć, bo banana nie przejdzie przez pory maseczki, ale przeszedłby por, bo brzmi podobnie w sumie, nie? Jeśli w tym filmiku chociaż jedna wiadomość była dla Ciebie nowa, interesująca, zaskakująca, zostaw nam kciuka w górę. Poza tym chcielibyśmy lepiej Cię poznać, dlatego prosimy, wypełnij ankietę, którą znajdziesz poniżej. A w komentarzach daj nam znać, czy wiedziałeś, że naukowcy z Wielkiej Brytanii i Polski tak ściśle ze sobą współpracują.